Hi, my name is Balakhilya, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Witajcie, drodzy widzowie. Kolejna niedziela, już dzisiaj połowa kwietnia, także widzimy, jak bardzo czas szybko płynie. I dzisiejsze spotkanie z Balakhilyą Das będzie dotyczyło, dokładnie mówiąc, karma jogi, czyli mamy nową jogę, nowy rodzaj jakby jogi i taki podtytuł Pielęgnuj bezinteresowność, czyli karma yoga, pielęgnuj bezinteresowność. Co się kryje za tym tytułem? Dowiemy się od Balakhilya Das, o ile oczywiście jest, i wywołujemy go naszym wirtualnym brawo. Dear Balakhilya Das, please welcome. Hopefully you're there. Yes, of course you are. Please. Excuse me. Baba Das, Haribo. Namaste. Please accept our humble obeisances and please accept the flowers. The flowers come from our garden. Like, wow, very, very nice. Have a very fertile soil in your garden. Yeah, it seems like that, actually. I didn't think about it even, but that must be true. Flowers are always big and beautiful. Yes, that's true. So please accept. Balakhilya Das mówi, że te kwiaty, że musimy mieć dobrą glebę, ponieważ zawsze są piękne i duże kwiaty. No i taka prawda jest najwidoczniej. Welcome, so beautiful flowers, and I always say, if you start your day with beautiful flowers, then you'll have a beautiful day. Piękne kwiaty i tak jak mówię, że jeżeli rozpoczynamy od pięknych kwiatów nasz dzień, to będziemy mieli piękny dzień. It said in the Vedic scriptures that in the spiritual world, the lotus flower is the most beautiful, the most fragrant, and the most pleasing. W pismach wedyjskich jest powiedziane, że kwiat lotosu jest najpiękniejszy, najbardziej pachnący i najbardziej zadowalający. So you can see flowers are a very, very prominent part of the spiritual world. Więc możemy zauważyć, że kwiaty są taką ważną częścią duchowego świata. Okay, so welcome everybody. Nice to see you one more time. Witajcie wszyscy, bardzo miło Was ponownie widzieć. And we're going to have a little discussion about the cultivation of selflessness. I będziemy mieli taką małą dyskusję na temat pielęgnowania bezinteresowności. Okay, so I always begin by offering my respectful obeisances to our spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa. Zawsze rozpoczynam od złożenia swoich wyrazów szacunku mojemu mistrzowi duchowemu Siddhaswarupanandzie Paramahamsie. All right, so let us begin with our Gauranga breathing meditation. Rozpocznijmy od medytacji z Gaurangą i oddechem. And Gauranga breathing is a very, very easy meditation, but the most spiritually potent meditation.
Medytacja z Gaurangą jest bardzo łatwą medytacją, ale najbardziej pełną mocy, medytacją pełną mocy. And the potency comes from the transcendental sound Gauranga. Duchowej mocy i ta moc pochodzi od transcendentalnego dźwięku Gauranga, which we will divide into 4 syllables, Gauranga. którą podzielimy na 4 sylaby. Gauranga. As you can see on your screen. I tak jak to widzicie na obrazie, na waszym So, because monitorach. this descends from the spiritual realm into this material realm, it brings with it full transcendental potency. I jako, że schodzi to z świata duchowego do materialnego, niesie ze sobą pełną moc duchową. And when we come in contact with this transcendental sound, we receive great spiritual benefit. A gdy wchodzimy w kontakt z tym dźwiękiem duchowym, odnosimy wielką korzyść duchową. So the technique is like this. Technika polega na tym. We inhale through the nose slowly and gently, but very deeply. Wdychamy przez nos, powoli, delikatnie, ale głęboko. Breathe deep in the abdomen, not shallow in the chest. Oddychamy przeponą, nie tak płytko przez płuca, klatką And piersiową. while we inhale silently in the mind, we chant Gauranga. I w trakcie tego wdechu w umyśle intonujemy Gauranga. When the body is filled with air, we begin to exhale, and then out loud we chant. Gdy ciało wypełnia się powietrzem, wtedy następuje wydech i na głos intonujemy. Gauranga. And then we repeat. I wtedy powtarzamy. Inhale Gauranga in the mind, exhale Gauranga out loud. Wdech Gauranga w umyśle, wydech Gauranga na głos. Before we begin, we want to relax. And to help us relax, we take in a big breath and let it out through the nose. Zanim rozpoczniemy, chcemy się odprężyć. I aby nam w tym pomóc, weźmiemy głęboki wdech i wydech przez nos. And let your tension, anxiety, frustration go away with the breath. I niech wasze napięcia, frustracje, niepokoje odejdą z tym wydechem. While we're doing the meditation, we want to focus on the sound. W trakcie medytacji chcemy skupiać się na dźwięku. So you put the mind on the sound, just focus on the sound. Skupiamy umysł na dźwięku. Skupiamy się na dźwięku. And during the meditation, we suggest you close your eyes to prevent distraction and even relax more deeply. I w trakcie medytacji sugerujemy zamknąć oczy i to wspomoże głębszą medytację i zapobieże rozproszeniom. And when we finish the meditation, sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. Po zakończonej medytacji siedźmy jeszcze chwilę w ciszy z zamkniętymi oczyma i odczuwajmy jej efekty. Okay, so just follow my guidance. I po prostu podążajcie za moimi wskazówkami. First, take a big breath, let it out, and relax. Najpierw bierzemy głęboki wdech, wypuszczamy powietrze i odprężamy się. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. Teraz bardzo powoli, delikatnie i głęboko wdychamy powietrze i intonujemy Gauranga w umyśle. Gauranga. Gauranga. Gauranga.
Two more times. Jeszcze 2 razy. Haribol. Haribol. All right, so easy, anybody can do it. So relaxing, you can go to sleep doing it. Jest to tak łatwe do zrobienia i tak bardzo relaksujące, że nawet można zasnąć robiąc to. That happens to me sometimes.
And is so spiritually powerful that it's inconceivable. I jest to tak potężne duchowo, ma tak wielką potencję, że jest to niepojęte. So why not add it to your life for the best thing you can do? I dlaczego nie dodać tego do swojego życia jako najlepszą rzecz, którą możecie zrobić? Start your day with Guranga breathing meditation. Rozpocząć swój dzień od medytacji z gorangą. End your day with Guranga breathing meditation. Zakończyć swój dzień z oddechem i gorangą. Or just do it anytime. It's wonderful no matter when you do it. Czy też robić to o każdej porze dnia. Jest to wspaniałe, kiedykolwiek byście tego nie robili. Okay, so everything I present is based on the teaching of the Vedic scriptures. Wszystko, co przedstawiam, jest oparte na naukach wedyjskich. These wonderful scriptures are very ancient and very, very profound. Te wspaniałe pisma są bardzo starożytne i bardzo wspaniałe. You could say they're the roadmap for life. Można powiedzieć, że są taką mapą drogową życia. They've been handed down through a line of perfect masters since time immemorable. Były przekazywane w linii doskonałych nauczycieli od czasów niepamiętnych. We're in the lineage known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. My należymy do linii Brahma Sampradaya i jesteśmy bardzo szczęśliwi, otrzymując wiedzę w tej linii. So these are not my opinions. I'm just passing on this absolute truth. Nie są to moje opinie, po prostu przekazuję tą prawdę absolutną. Okay, so the absolute truth begins with understanding that we're not our material bodies. Prawda absolutna rozpoczyna się od zrozumienia tego, że nie jesteśmy swoimi materialnymi ciałami. Our two bodies, the physical body and the mental body, are like two layers of clothes. Nasze ciała, ciało fizyczne i mentalne, są jak dwa rodzaje odzieży. The outer layer and the under layer. Odzież zewnętrzna, taka wierzchnia i bielizna. But we are spirit souls. Ale my jesteśmy duszami. Tiny little spiritual sparks. Maleńkimi duchowymi iskrami. Spirit is eternal and thus we are eternal. Duch jest wieczny i tym samym my jesteśmy wieczni. Whereas matter is temporary and that's why the bodies come and go so quickly. Podczas gdy materia jest tymczasowa i ciała pojawiają się i znikają bardzo szybko. The oldest man in the world just died a couple of days ago, 114 years old. Najstarszy człowiek na tej planecie niedawno umarł, miał 114 lat. See? But really 114 years is not very long, is it? Ale tak naprawdę 114 lat to niezbyt długo, prawda? Yeah, so the bodies come and go quickly, but we are eternal and always remain the same. Ciała, będąc materialnymi, pojawiają się i znikają bardzo szybko, ale my, będąc duchowymi, jesteśmy wciąż tacy sami, wiecznie. Now another absolute truth is spirit is life itself. Kolejną prawdą duchową jest to, że absolutną prawdą jest to, że duch jest sam w sobie życiem, Whereas matter has no life, it's dead. podczas gdy materia nie ma życia, jest martwa. So we're that life force, that life spark inside the body. Więc my jesteśmy tą iskierką, tą siłą życia wewnątrz ciała. So try to reflect on this. We are spirit souls, not our material bodies. Pomyślcie o tym. Nie jesteśmy swoimi materialnymi ciałami, jesteśmy duszami. And we should also reflect on the truth that we're part and parcel of the supreme soul. I również powinniśmy pomyśleć o tej prawdzie, że jesteśmy cząstką duszy najwyższej. There is a supreme Lord from which we all come. Istnieje najwyższy Pan, od którego wszyscy pochodzimy. We are known as the Atma and the supreme Lord is the Paramatma. My jesteśmy znani jako Atma, a najwyższy Pan jako Paramatma. So this is the beginning of spiritual life. To jest początek życia duchowego.
Sometimes happens. Oh man. Sorry about that. And especially with Skype, it's not easy to rid of it. Yeah. Do no, Balakhilya it's właśnie like- tam ktoś dzwoni na Skype'ie. And by the way, maybe you can little turn down your mic. It's really almost loud? speaking. Yeah, it is just a bit How less. about now? Yeah. I think it was Okay. kind of picking. I just turned off Skype too, so Yeah, good. No problem. you know, I just read an article about a lady who discovered alarm clocks, old conventional alarm clocks. She's so happy. Że przeczytałem właśnie taki artykuł o kobiecie, która jakby ponownie odnalazła takie starodawne budziki i bardzo szczęśliwa z tego powodu jest. She said now when she wakes up in the morning, she's not bombarded with messages and, you know, facts and things she's got to do. She just can relax now. I że teraz, gdy budzi się rano tym właśnie budzik ją tylko budzi, to nie jest bombardowana tymi wszystkimi wiadomościami, rzeczami, które ma do zrobienia i tak dalej, może się odprężyć. So it has its pluses and its minuses. We wouldn't be able to transmit to you right now without this amazing technology. Ma swoje to plusy i minusy, ponieważ teraz nie bylibyśmy w stanie połączyć się z wami poprzez tą właśnie niesamowitą energię, technologię. We can be a little bit selective, you know, use it when you need it, and when you don't need it, don't use it. Ale powinniśmy to określać, jakoś limitować, używać to wtedy, kiedy naprawdę jest potrzebne, a kiedy nie używać. Yeah. Okay, so let's begin talking about karma yoga. Więc zacznijmy rozmowę na temat karma jogi. Now, I've said many times on these lectures that yoga means union between the individual soul and the supreme soul. Na tych spotkaniach wielokrotnie już mówiłem, że yoga oznacza unię pomiędzy duszą najwyższą a duszą indywidualną. And the word karma means action. A słowo karma znaczy akcja, działanie. So if you understand those two words, then karma yoga would mean becoming united with the Supreme Lord through our activities. I jak zrozumiemy to prawidłowo, znaczenie tych słów, to rozumiemy, że jest to połączenie z Najwyższym Panem poprzez nasze aktywności. And by the way, the spirit soul is active by nature. I tak przy okazji mówiąc, dusza jest aktywna ze swojej natury. See, so wherever you find a soul, be it in a tree body or an animal body or a human body, there's activity automatically present. I gdziekolwiek nie znajdziecie duszy, czy to w ciele drzewa, zwierzęcia, czy człowieka, zawsze będzie tam obecna aktywność, działanie. So we're always active. You can't not be active. Więc zawsze jesteśmy aktywni. Nie można być nieaktywnym. You sit there and you think, oh, I'm not doing anything. But look at all the activity that's going on. You're breathing, your heart is beating, the blood is circulating, you're thinking, you're all kinds of things going on. And you're saying, I'm doing nothing. Możecie myśleć, że na przykład nic nie robicie siedząc, ale tak naprawdę i serce bije, krew krąży, oddychacie, różne rzeczy myślicie, myśląc, że nic nie robicie. So we're always doing something. And then next question is, okay, so what are we going to do? Więc zawsze coś robimy, więc kolejnym pytaniem będzie to, co robimy. Is our activity that is automatically going to take place, making it so our relationship with the Lord is growing, it's becoming closer, or is it going to take us in the opposite direction and make it so the relationship is diminishing or really basically unknown? I możemy teraz działać, bo tak czy inaczej będziemy działali automatycznie i teraz możemy w taki sposób działać, że nasz związek z Najwyższym Panem będzie się zacieśniał, będzie coraz bliższy, albo że będzie zmniejszał się, albo że w ogóle nie będziemy po prostu jego świadomi. So the activity that we perform
actually connects us with the Lord or connects us with the material world. Działania więc, które wykonujemy, one albo nas łączą z Panem, albo nas łączą ze światem. Now, the idea is karma yoga cultivates selflessness. I chodzi, jakby temat nasz jest taki, że karma yoga pielęgnuje bezinteresowność. Who is the center of our life in most cases? Kto jest centrum naszego życia w większości wypadków? Ourself. My sami. We're always thinking about ourself. Zawsze myślimy o sobie. What am I going to do to be more happy? What am I going to do to be more satisfied? What am I going to do to be more materially successful? Co mam zrobić, co zrobić, żebym był szczęśliwy, usatysfakcjonowany, lepsze sukcesy w życiu miał? What am I going to do to diminish my misery? Co zrobić, aby zmniejszyć moje nieszczęście? We get caught up in the details of some situation. What am I going to do about this or about that? Wiążą nas jakieś detale, szczegóły jakiejś sytuacji. O, co poradzę na to czy na tamto? And if we look closely, we'll see oftentimes, I'd say 99+% of the time, it's always dealing with some kind of relationship as well. I gdy przyjrzymy się temu bliżej, to powiedziałbym nawet 99,9% sytuacji takich właśnie to jest jakieś związki, związane z relacjami. So my activity is always either, binding me or making my life more complicated, caught in the web of karma. Więc moje aktywności będą albo komplikowały moje życie, będą mnie wiązały w takiej sieci karmy. Binding me to this wheel of birth and death. Związywały mnie z tym kołem narodzin i śmierci. Making my life so complicated, so entangling. Spowodują, że moje życie będzie tak bardzo skomplikowane i wikłające. That's the norm. I taka jest norma. But it can be, so my activity actually makes it so I get free of this entanglement of material life. Ale może być też tak, że moje aktywności uwolnią mnie od tego uwikłania w życiu. Free of the law of karma, pious and impious, good and bad activities. Uwolnią mnie od praw karmy, pobożnych i niepobożnych aktywności. And actually achieve real freedom. I tak naprawdę osiągnę prawdziwą wolność. So the activity is still there. It's not gone away, but now it's redirected toward the relationship with the Supreme Lord. Więc aktywności wciąż są obecne, one nie zniknęły, ale w tej chwili są ukierunkowane w związku z moją relacją, związkiem z Najwyższym Panem. And this is liberating. I to jest wyzwalające. This is actually true freedom. Prawdziwa wolność. And you feel like that, just free of all of this entanglement. I czujesz właśnie wolność od tego całego uwikłania. But it can never take place as long as I'm so selfish. I'm always thinking about myself. Ale nigdy to się nie stanie, jeżeli będę taki interesowny. Zawsze będę myślał o sobie. So another characteristic of life in the material world is selfishness. Więc kolejną charakterystyką, cechą materialnego życia to jest egoizm. The I, me, mine syndrome. Ja, mi, moje, taki syndrom. That's the problem. I tu jest problem. So karma yoga is a perfect system of life that means my activity is done in service to the Supreme Person. Więc system karma yogi to doskonały system, który powoduje, że moje aktywności są połączone z Najwyższym Panem w Jego służbie. What I do,
I do to please the Lord. I do in accordance with the Lord's will. To, co robię, to aby zadowolić Pana, zgodnie z Jego wolą. I do it in devotional love for the Supreme Lord. Robię to z oddaną miłością Najwyższemu Panu. That's the goal in life. That's the highest level of life. To jest cel życia, najwyższy poziom życia. And that's what is taught in the karma yoga philosophy. I to jest nauczane w filozofii karma yogi. But it's more than a philosophy, it's a way of life. Ale jest to coś więcej niż filozofia, jest to sposób na życie. And so gradually, the self that I'm always focused on, kind of moves out of the center, and the Supreme Lord is in the center. Więc stopniowo, w wyniku właśnie tych działań, ja wychodzę z bycia w centrum, a Najwyższy Pan wchodzi bardziej w centrum. In everyday material life, I'm in the center and everyone and everything revolves around me. W takim zwykłym, materialnym, codziennym życiu ja jestem w centrum i wszystko kręci się wokół mnie. Wszystko i wszyscy. But karma yoga teaches us how to make it so the Lord is in the center and I revolve around Him. Ale karma yoga uczy nas, w jaki sposób spowodować, żeby to Pan był w centrum i że wszystko ja kręcę się wokół Niego. And so the axis of the revolution in the material dimension is lust. This is the motivating force. I am motivated by lust. Myself. Siłą motywującą w materialnym życiu jest żądza, że ja po prostu działam tylko dla siebie. But in karma yoga, we learn how to make it so the motivating force that makes it so our revolution is taking place is love. Jednak pod wpływem karma yogi uczymy się, w jaki sposób spowodować, żeby tą motywującą siłą działania była miłość. And that's where it all begins to be real life. I tam wtedy rozpoczyna się prawdziwe życie. You know, we've probably said ourselves, or certainly heard others say, that I don't have a life. Czasem my sami tak mówimy, lub może słyszeliśmy, jak ktoś inny mówił, że tak naprawdę nie mam życia. Of course, we all have a life eternally. Oczywiście wiecznie mamy życie. But the idea is, I'm not enjoying life. Ale chodzi w tym o to, że nie cieszę się życiem. I'm miserable. I'm unhappy. I'm depressed. I'm lonely. Jestem nieszczęśnikiem, nieszczęśliwy, jestem samotny, I'm nieszczęśliwy, sad, smutny. etc. And that's not life. It's the opposite. And we experience that. This is not living. I tak dalej. I to nie jest życie. Doświadczamy tego. Jest tam, że to tak naprawdę ten brak szczęścia nie jest życiem, jest brakiem życia. So when I follow the path of karma yoga, I begin to have a real life. Gdy zaczynam podążać ścieżką karma yogi, zaczynam doświadczać prawdziwego życia. Just a little beginning spark feels so alive. Nawet ta taka początkowa, maleńka iskierka już daje tak dużo życia. Sometimes when we're having a good day or we have a good experience in the material world, we say, I feel so alive. Czasem, jeżeli mamy jakieś dobre doświadczenie, dobrą sytuację, jedną nawet w życiu, to czujemy się tacy ożywieni. Maybe we develop a relationship. Oh, this feels wonderful. I feel alive again. Może nawet uda nam się nawiązać jakąś nową relację i czujemy, że jestem tak, jakbym ponownie wrócił do życia. Because that feeling of life is when I feel, even though it's materially based, happy or satisfied or enthusiastic or excited. Ponieważ to uczucie życia, nawet patrząc pod kątem materialnym, że to jest w materialnym życiu, to daje mi szczęście, takie podniecenie, ekscytację.
Because that's normal. That's how life is really. Ponieważ to jest normalne. Tak naprawdę wygląda życie. Of course, if it's coming from a material situation, experience, or whatever, it's temporary. It's not full life. It's just a little wake-up call. I jeżeli to oczywiście materialne jest, no to nie będzie to takie w pełni życiem, nie będzie, będzie tymczasowe i będzie to tylko taki bodziec rozbudzający. But who can deny it's not? Who can deny that it's not very attractive? It's fully attractive. Ale kto by zaprzeczył temu, że jest to atrakcyjne? Jest to bardzo atrakcyjne. Some people live for those moments, and some people never experience those moments. Niektórzy żyją dla tych momentów, a niektórzy ich nawet nie doświadczyli. So you can imagine when one's whole life is alive in this way in our relationship with the Lord, then every moment is amazing. I możemy sobie wyobrazić, że jeżeli całe życie jest życiem, w moim związku z Najwyższym Panem, to wtedy każda chwila jest zdumiewająca. But another key word is cultivate. Ale kolejnym kluczowym słowem tutaj jest pielęgnacja, kultywacja. It doesn't happen automatically. We got to cultivate it. Że to automatycznie się nie wydarzy. Musimy to kultywować. If you want to have a good garden, you got to cultivate it. Jeżeli chcesz mieć ładny ogród, musisz go pielęgnować. You can't just throw some seeds out and hope for the best. Nie możesz po prostu rzucić jakieś ziarna i liczyć na cuda. So a good gardener cultivates the plants. Dobry ogrodnik kultywuje roślinki. And they grow very nicely. Pielęgnuje te roślinki, one ładnie rosną. So following the path of karma yoga, it's a whole lifestyle of cultivating that selfless nature. Więc kultywowanie tego procesu karma jogi jest kultywowaniem takiej bezinteresownej natury And cultivating this love for the Lord. i kultywowanie swojej miłości do Pana. In the Vedas, it's called the bhakti creeper. W Wedach jest to nazywane roślinką bhakti. Bhakti means devotional service to the Lord. Bhakti znaczy miłosna służba oddania dla Pana. It also means devotional love. Również oznacza miłość w oddaniu. Service to the Lord with love and devotion. Służba Panu z miłością i oddaniem. That's bhakti yoga. To jest bhakti yoga. So it's described that within everyone's heart there's this little seed of love for God. Jest to opisane, że w sercu każdej osoby jest ziarenko tej miłości do Boga. That's our nature. That's our real position. Taka jest nasza natura i prawdziwa pozycja. And by cultivating that seed, the creeper, the little vine of love for God begins to grow. I poprzez pielęgnację tego nasionka zaczyna pojawiać się roślinka i te pnącze zaczyna wzrastać, pnącze miłości do Boga. And one of the requirements is we also must protect it. Jednym z wymogów jest również ochrona tego. Just like if you have a garden, you cultivate it, but you got to also protect that little plant. Jak masz ogród, to nie tylko pielęgnujesz, ale również chronisz tą roślinkę. So some animal doesn't come in and step on it, or some animal come and eat it, or whatever. You got to protect it from bugs and so many things. Musisz chronić, żeby jakieś zwierzę tego nie nadepnęło, nie zjadło. Musisz chronić przed różnego rodzaju szkodnikami i tak dalej. Wiele różnych rzeczy. Protect it from harsh weather conditions, many things. Chronić przed srogą pogodą i tak dalej. So along with the cultivation, there must be protection. Więc wraz z pielęgnacją musi być również ochrona jej. And by
that taking place, then the plant grows very strong and healthy. I gdy ma to miejsce, wtedy ta roślinka rośnie na silną i zdrową. So in our cultivation of this little seed of love for God and then the creeper that begins to grow, we must protect it. Więc w naszej kultywacji tej roślinki, naszej miłości do Boga, tej roślinki służby oddania, musimy to chronić, And the pielęgnować. system of karma yoga and bhakti yoga, which are basically, like this, they go together perfectly. They make it so if we follow those teachings, the cultivation and the protection are there simultaneously. I w procesie bhakti yogi, czy też karma yogi, ponieważ one idą ze sobą równolegle, to stosując ten proces, ta ochrona i pielęgnacja idą w parze, automatycznie. Sure. If I'm just careless, if I'm willy-nilly, I just do whatever, I don't think it's important to protect and cultivate, then I don't get the fruit. Jeżeli jestem niedbały, nie myślę, że to jest ważne, nie kultywuję, nie chronię, to wtedy nie otrzymam owocu. And it means also that I remain full of myself. I oznacza to również, że pozostanę egoistą, skupionym na sobie. See, I'm still in the center doing what I want to do. Jestem wciąż w centrum i robię to, co ja chcę. See? And the result is not what I want, which is happiness, satisfaction, and ultimately love for the Lord. A w rezultacie nie będę to, czego tak naprawdę pragnę, czyli szczęścia, satysfakcji i ostatecznie miłości do Pana. People have a hard time with these true teachings because it requires us to do something. Ludzie mają trudność z przyjęciem tych nauk, ponieważ to wymaga od nas zrobienia czegoś. It requires us to accept the guidance of the supreme authority. Wymaga to przyjęcia przewodnictwa najwyższego autorytetu. It requires us to think about the Lord and not always think about ourselves. Wymaga to myślenia o Panu, a nie zawsze myślenia o sobie. Think about the Lord's pleasure instead of exclusively my own pleasure. Myślenia o przyjemności Pana, a nie wyłącznie o swojej przyjemności. You may have noticed that the more we think about our own happiness and our own pleasure, the less happy we are. Może zauważyliście, że im więcej myślimy o swojej przyjemności i szczęściu, tym mniej szczęśliwi jesteśmy. The more self-centered we are, the more miserable we are. Im bardziej jesteśmy skupieni na sobie, tym bardziej nieszczęśliwi. If you find individuals that are always involved in helping others, welfare work, charity work, going outside of ourselves to reach other people and help them, those people are the most happy. Gdy zobaczycie osoby, które cały czas są zaangażowane w pomaganie, jakieś akty dobroczynne, pomagają ludziom, wychodzą jakby z siebie i pomagają innym, zauważycie, że to są najszczęśliwsi ludzie. That's why it said in Bhagavad-gita that, if you're not able to focus directly on the Lord and, do things directly toward Him, then help other people. Więc w Bhagavad-gicie dlatego też jest powiedziane, że jeżeli nie jesteś w stanie sam skupić się na swojej służbie dla Pana, to pomagaj innym. Because this takes us outside of ourselves and we start thinking about someone except us. Ponieważ to powoduje, że to nie my jesteśmy w centrum, tylko zaczynamy myśleć o kimś innym. And gradually this makes it so we are more able to serve the Lord. I to powoduje, że stopniowo będziemy coraz bardziej w stanie służyć Panu. And the servant of the Lord is also the greatest servant of the people. A sługa Pana jest równocześnie największym sługą ludzi. Because with that relationship with the Lord comes compassion and mercy and a desire to bring other people to the real source of happiness and pleasure.
ponieważ z tego związku z Panem pojawia się prawdziwe współczucie, troska, dbałość, miłość o innych i również chcesz, aby i oni doświadczali szczęścia. Seeing everyone is spirit soul, and if you want to really help someone, help them spiritually, because that's who they are. Widzicie, wszyscy jesteśmy duszami, więc jeżeli naprawdę chce się komuś pomóc, to należy pomóc duchowo, ponieważ to tym jesteśmy. See, that's real welfare work, helping a person spiritually. To jest prawdziwa praca dobroczynna, pomaganie komuś duchowo. So all the aid workers, charity workers, volunteer workers, helping people physically or even mentally, that's good, but it's temporary and it's not complete. Więc wszyscy te akcje dobroczynne, ludzie, którzy pomagają charytatywnie i tak dalej, to pomaga fizycznie, mentalnie i jest to dobre, ale tak naprawdę jest to tymczasowe. So that's why the great saints, those who are pure in their love for the Lord, are always trying to help people spiritually, and that may include helping them materially. Więc dlatego też wielcy mędrcy i wielbiciele Pana, światłe osoby, one głównie starają się pomóc ludziom duchowo i to może zawierać w sobie również pomoc fizyczną. In other words, like Lord Jesus Christ, his main message, his main mission was to develop love for the Lord. Tak jak w przypadku Pana Jezusa Chrystusa. Jego główną misją było to, abyśmy rozwinęli naszą miłość do Pana. Now, along the way, he helped some people physically, healed people in several different ways. He helped them emotionally, he helped them mentally, but his main message was help them spiritually. I przy okazji pomagał również ludziom fizycznie, leczył choroby, mentalnie i tak dalej, ale jego głównym zajęciem czy przekazem, misją była pomoc duchowa. So that's why it's declared that, the great preachers and teachers like Lord Jesus Christ, our disciplic line of perfect masters, and even those who are following in their footsteps, you see, this is the greatest welfare work. I dlatego też jest stwierdzone, że nasza linia sukcesji, czyli wspaniali mistrzowie duchowi, włączając w to Pana Jezusa Chrystusa, że oni twierdzą właśnie, że ta pomoc duchowa jest największą dobroczynnością. So, karma yoga is the path of liberation, the path of freedom, the path of happiness. Więc karma yoga jest ścieżką wolności, szczęścia i wyzwolenia. And if we're a good follower of the teaching, then we'll cultivate our selflessness, our perfect relationship with the Lord and others will grow. I gdy jesteśmy takimi dobrymi zwolennikami, czy podążamy tą ścieżką karma jogi, to wtedy będziemy kultywowali właśnie naszą bezinteresowność, nasz związek z Najwyższym Panem będzie wzrastał. And we'll become truly united with the Supreme Lord in love. I będziemy prawdziwie połączeni z Najwyższym Panem w miłości. So these Vedic teachings, Vedic ways of life, that's the best. That's the real message of truth. Więc te nauki wedyjskie, sposób życia wedyjski jest tak naprawdę najlepszym sposobem, najlepszymi naukami. So, karma yoga, a wonderful lifestyle. Więc tak, karma yoga, wspaniały styl życia. Help others, and especially help those others come to their true understanding of who they are. Więc pomagajcie innym, a szczególnie pomagajcie im w zrozumieniu tego, kim rzeczywiście są.
what their true position is and what their function is Jaka jest ich prawdziwa pozycja i funkcja in connection with the supreme person. w połączeniu z najwyższą osobą. So, yeah, that's the idea. Selflessness, not full of self. Więc o to tutaj właśnie chodzi, że to ma być bezinteresowność, a nie, że jestem w pełni skupiony na sobie. You know, the modern technology, the smartphones with the ever increasing better cameras. Ta najnowsza technologia, smartfony z wciąż polepszającymi się kamerami. What do they promote? Co one promują? Selfies, which leads to self, which leads to selfishness. Selfie. I to jest takie tłumaczenie z angielskiego, które prowadzi, bo to jest od słowa self, czyli selfish, czyli ja jestem skupiony na sobie. Selfishness. I do takiego właśnie egoizmu, skupienia na sobie. It's a words in English they suit nicely and explained in Polish doesn't sound that nice. But we understand the point. Yeah. So everybody's taking selfies. Look at me. They post that selfie. Look at me. Więc każdy właśnie bierze takie sobie, robi takie selfie, czyli takie zdjęcie siebie i umieszcza to gdzieś na internecie i mówi: spójrzcie na mnie. It just cultivates that whole thing. I to po prostu jest kultywacją całego tego tematu. So it cultivates selfishness rather than selflessness. Więc to tak naprawdę kultywuje taki egoizm, skupienie się na sobie, a nie bezinteresowność. So choose the path of karma yoga to move out of that selfish world into the real world of real life. Więc Selfless service to the Lord. Więc kultywujcie tą ścieżkę, ten proces karma jogi, aby wyjść z tego świata skupienia na sobie i wejść w świat skupienia się na Panu. Okay, that's the general idea. No i to jest takie generalne zrozumienie. And we're going to end it because the solution is chanting the holy names. I zakończymy to rozwiązaniem, którym jest intonowanie świętych imion. See, in any true spiritual teaching, the hearing and chanting of God's names is the first priority. W każdej prawdziwej duchowej nauce słuchanie i intonowanie imion Boga jest pierwszorzędne, priorytetem. And why? Because it's pleasing to the Lord. No dlaczego? Ponieważ jest to zadowalające dla Pana. His names are fully empowered with transcendental potency. Jego imiona są upełnomocnione transcendentalną potencją. They purify the mind, they purify the heart. Oczyszczają umysł i serce. See? So, we're going to end with doing just that. Więc właśnie tym zakończymy. The mantra will be Haribo Nitai Gor Haribo. Mantra to będzie Haribol Nitai Gor Haribol. You can see it on your screen. I możecie dostrzec to na waszych ekranach. And you can chant those names. I możecie intonować te imiona. See, activity, right? Chanting. To jest aktywność, działanie, intonowanie. Hearing and chanting. Very, Słuchanie. very valuable activities. Słuchanie i intonowanie. Bardzo cenne aktywności. Haribo, Nitai Gor, Haribo. Haribo, Nitai Gor. Everybody. Haribo, Nitai Gor,
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Hari Bol, Nitai Gaur, Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bol, Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bol. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bol, Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bol. Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bol, Gauranga, Gauranga, Gauranga Hari Bol.
Goranga, Goranga, Goranga Hari Bo. Goranga, Goranga, Goranga Hari Bo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo, Haribo, Nitai Go, Nitai Go, Haribo. Haribo. Okay. Your My mic. mic is Yes, no. Thank you very much. all right. So thank you very much for attending today, listening and chanting. Bardzo dziękuję Wam za podłączenie się dzisiaj, słuchanie i intonowanie. We very much appreciate your presence, your participation, Bardzo doceniamy Waszą obecność, uczestnictwo, and all that stems from your interest. a wszystko to płynie z Waszego zainteresowania, So we thank you for all of that. więc za to wszystko Wam dziękujemy. Bhavadas, thank you for translating. Bhavadas dziękuję za tłumaczenie. And Madhavadasi for organizing. Madhavya Dasi za zorganizowanie. And we'll see everybody next week. I widzimy się wszyscy za tydzień. You know, appreciate all of the things, including those beautiful April flowers. Doceniamy wszystko, włączając w to te piękne, kwietniowe kwiaty. Cultivate those flowers, water them nicely, they grow beautiful. Pielęgnujcie te kwiaty, podlewajcie je, niech rosną pięknie. Cultivate your spiritual flower, which you are, water it nicely with the holy names, and it'll grow beautiful. Kultywujcie ten duchowy kwiat, którym sami jesteście, podlewajcie śpiewaniem świętych imion i pięknie wzrośniecie. All right. Namaste, Haribo. Thank you very much, dear Balakhilya. Our obeisances and thanks to you and the chanters around you. Yes, the chanters, they just came in the door. Yes, wonderful. Just appeared. Like bees to flowers. Exactly. They knew when to come. Że mówię tutaj, dziękujemy tym śpiewakom, którzy byli, i Balakhilya mówi, że oni się pojawili tak znikąd, jak pszczółki do kwiatów. Haribol, everybody. Thank you very much. Namaste. Our obeisances and thanks to you, dear Balakhilya. O, i już Balakhilya odszedł. Witajcie, żegnajcie już wszyscy. Tak naprawdę kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Sami widzicie, że jest to bardzo prosta wiedza. Nie ma tutaj żadnych jakichś, wiecie, tak zwanych wodotrysków i trudności. Jeżeli naprawdę jesteśmy zainteresowani życiem duchowym, ono jest bardzo proste. I oczywiście musi być z prawidłowego źródła, to wtedy to wszystko jest takie poukładane na swoich miejscach, wiemy co robić, jak działać, no i mamy tego dobre efekty. Zapraszamy Was, odsyłam Was jak zawsze do spotkań online na mantra.pl, na wszystkich platformach streamingowych, wszędzie, gdzie na YouTubie, na Instagramie, tak myślę też pewnie są, strona internetowa jest też www.mantra.pl, tam różne
aktywności są te takie w fizycznym, realnym świecie, w konkretnych miastach na terenie Polski, również linki do świata gdzieś poza Polską. No i do spotkań online, kirtanów, różnego rodzaju prelekcji. A my widzimy się, ja z Wami, za tydzień, jeszcze w kwietniu. Piękną pogodę w ogóle mamy, kwietniową, prawda? Także pozdrowienia dla Was bardzo serdeczne i w tej chwili reklama następnego wykładu z Balakhilya. Wszystkiego dobrego, drodzy przyjaciele. Namaste. Haribol.